Zanim dotarłam do sierocińca, pan w moim hotelu, 3 riksiarzy i w zasadzie wszystkich, których spotkałam w okolicy, proponowali mi... Unikam miejsc turystycznych, jak wiecie, lub nie, ale już wiecie. Nie dlatego, że jestem jakąś podróżniczą snobką albo próbuję podróżować alternatywnie i jestem podróżniczą hipsterką. Jest kilka powodów. Po pierwsze, nie lubię tłumów, to moja osobista preferencja. Po drugie, ja zawsze jeżdżę kręcić i po co kręcić coś, co było już nakręcone wiele razy. Po trzecie, w miejscach turystycznych bardzo często jest kilkakrotnie drożej i są w takich miejscach instytucje, które stworzone są tylko po to, aby ułatwić Wam wyskok z kasy. I po czwarte, w takich miejscach wcale nie jest bezpieczniej. Zagadka. Gdzie są wszyscy oszuści i bandyci? A. W miejscach turystycznych. B. W piekle. C. Nie ma takich, bo wszyscy ludzie są dobrzy. Oczywiście są jeszcze jakieś szemrane dzielnice czy inne slumsy, gdzie możecie dostać w zęby za rurki, ale wszyscy specjalizujący się w polowaniu na białą zwierzynę pod tytułem Biały Turysta i jego pieniądze znajdują się właśnie tam, gdzie ta zwierzyna występuje. Miejsca topowo turystyczne bardzo często zamieniają się w takie festiwale, festyny, uciech wszelakich. Ja to nazywam takimi burdelami, tylko familijnymi. Jedzie się tam po to, aby za pieniądze dostać dawkę konkretnej rozrywki, która nie ma nic wspólnego ani z prawdą, ani z miłością, chociaż postronnemu obserwatorowi lub dziecku może się wydawać, że jest inaczej. Ale wszystko stworzone tam jest tylko po to, żeby klient zostawił hajs i wyszedł zadowolony. I w sumie wszyscy są zadowoleni, bo przecież prostytutki nie da się zgwałcić. Oczywiście nie wszystkie miejsca są takie i na tym właśnie polega dobra turystyka, aby umieć je wybrać. No dobra, pośmieszkowaliśmy trochę, ale chcę Wam coś pokazać. Jestem w Pinawali, czyli w sierocińcu dla słoni. Sierociniec dla słoni, brzmi cudownie, prawda? I wszystkie przewodniki świata mówią, że jest to must see na Sri Lance, czyli koniecznie trzeba tutaj przyjechać. I wielu ludzi tak robi, są tłumy. Jak wyobrażacie sobie sierociniec dla słoni? Takie miejsce, gdzie małe słoniki hasają sobie dookoła, są tulone przez swoich opiekunów, karmione mleczkiem i wszyscy są szczęśliwi. I wszystko jest cudownie. Tak naprawdę przypomina to po prostu małe zoo. Zanim dotarłam do sierocińca, pan w moim hotelu, 3 riksiarzy i w zasadzie wszystkich, których spotkałam w okolicy, proponowali mi przejażdżkę na słoniu. I mówili, żeby do Pinawali i do sierocińca nie przyjeżdżać, tylko pojechać gdzieś indziej, bo tam można pojeździć na słoniu. Słuchajcie, nie znam się na słoniach, nie wiem, czy jest im faktycznie tutaj tak katastrofalnie, czy wręcz przeciwnie, być może ci opiekunowie dobrze wiedzą, co robią, ale faktem jest bardzo wiele raportów na ten temat, że zwierzęta w Azji traktowane są z wielką brutalnością. Te prawa zwierząt, które my znamy w Europie, to jest w ogóle... Metodą na to, aby słoń był posłuszny człowiekowi, jest bardzo popularna w Azji metoda o nazwie
Nie wiem, jak się to czyta. I polega to na dosłownie łamaniu psychiki słonia. Mówi się, że jest to oddzielanie duszy słonia od jego ciała. Polega to na tym, że oddziela się kilkudniowego słonika od jego matki i zamyka się go w bardzo małej klatce. Nie daje mu się spać, nie daje mu się jeść i bije się go dotąd, zadaje mu się ból bardzo różnymi metodami, dotąd aż słoń zrobi wszystko to, co chce człowiek. Nigdzie oficjalnie się tego nie dowiecie, ale wszystkie miejsca, które oferują jazdę na słoniach, tańce synchroniczne słoni, karmienie słoni, obcowanie, bawienie się z nimi, cokolwiek, wszystko, co sprawia, że słonie dostarczają człowiekowi rozrywki, bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że w tym miejscu zastosowana była właśnie ta metoda. I to jest oczywiście tylko jeden przykład złego wpływu głupiej turystyki, bo są jeszcze pływanie z delfinami, cyrki, zdjęcia z małpką na łańcuchu, tańczące węże. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie takie miejsca, w których możecie bezkrwawo podziwiać piękno zwierząt. Jedziemy na safari. Z 5 rano. Najlepszy czas, żeby obserwować zwierzęta. Okay. Now here, okay. Hej, jestem w głosie. Zawsze marzyłam, aby zrobić lektorkę do epickiego filmu przyrodniczego i to może być moja ostatnia okazja, także... Słonie mają największy mózg spośród wszystkich ssaków lądowych. Nie tylko mózg. Dzięki niemu wyposażone są w niesamowicie dobrą i długą pamięć, która pozwala na stworzenie w ich głowie mapy terenu obejmującej nawet 2000 km². Słoń każdego dnia pokonuje nawet 25 km. Samice i młode słoniątka trzymają się w grupie. Matka i ciotki opiekują się troskliwie młodymi przez pierwsze 4 lata ich życia. Samce wolą samotność, ale jest ona tylko pozorna. Słonie porozumiewają się za pomocą niskich, niesłyszalnych dla człowieka dźwięków i potrafią usłyszeć je z odległości kilkunastu kilometrów. Taka komunikacja pozwala na ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem innych członków stada lub przywołanie się do wodopoju albo do porządku. A tutaj krokodyle chłodzą się leżąc jak głupki z otwartą paszczą. A teraz samiec rozpoczyna kopulację. No dobra, nie robi tego, ale mógłby. To tyle ode mnie, kolejne odcinki ze Sri Lanki w drodze. Pamiętajcie, że kiedy subskrybujecie mój kanał, to rodzi się wróżka. Dziękuję Olympusowi, który wypożyczył mi ten cudowny obiektyw, bym mogła ustrzelić wszystkie zwierzęta. Szkoda, że popsułam przy tym mój aparat, ale i tak jakoś się udało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Jest ofiara dnia dzisiejszego. Popsułam sobie ekranik i się nie widzę. Mam nadzieję, że wy mnie widzicie. Nie wiem, co mam w tle. Wiecie, jakie jest najczęstsze zdziwienie, kiedy opowiadam tubylcom o Polsce? Że nie mamy słoni. Albo na pytanie, a macie małpy? Mówię, że nie. Nie ma? My nic nie mamy w tej Polsce.